Puk, puk! Kto tam? A 9. odcinek naszego podcastu. Między nami. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Witamy was w kolejny weekend. To znowu my, to znowu wy i to znowu czas na spotkanie z nami. A dzisiaj romantycznie mamy dla was przygotowany odcinek o święcie zakochanych, czyli walentynkach. Walentynki. Czy serduszko nam zapuka w rytmie czacza? I wam dowiemy się już za chwilę, bo teraz czas na najważniejszą rzecz tego spotkania. Czyli intro. Boom. Bądź z nami, powiem, to zostanie między nami. Podcast między nami. Bądź z nami, pogadamy, co zostanie między nami. Podcast między nami. Intro i po intrze. Mam nadzieję, że tanecznym krokiem weszliście z nami w odcinek 9. Tak jak wspominałem, dzisiaj będzie romantycznie, więc porozmawiamy o walentynkach. Mianowicie opowiemy wam, skąd wzięło się to święto, jak je świętować, na co zwracać uwagę i Basia przybliży wam parę statystyk. A tam od razu statystyk. Dowiemy się, ile to wszystko kosztuje, bo tak naprawdę miłość powinna być bezcenna. A nie jest. A tutaj trzeba wydać kupę hajsu, Oj, żeby tego dnia się pokazać, zaprezentować Z odpowiedniej strony. z odpowiedniej strony i żeby ta miłość jeszcze bardziej wybrzmiała. No ale zanim przejdziemy do szczegółów, trzeba jeszcze przypomnieć naszym widzom o jednej ważnej rzeczy. Najważniejszej. Słuchajcie, kochani, ja ostatnio wszedłem w statystyki i sprawdzałem, że 75% widzów nas nie subskrybuje, ale wraca. O, no. Wraca i ogląda, także co się z wami dzieje? Tutaj na dole jest taki przycisk. Raz, dwa, trzy. Tam koło naszego awatara, gdzie jest nasze logo, jeżeli nie subskrybujecie, jest czerwony przycisk. Jeżeli go klikniecie, zrobi się szary, a jeżeli jeszcze uderzycie w dzwona i zostawicie łapkę w górę i komentarz, to będzie nam bardzo miło. Bo mi się wydaje, że im się po prostu zapomniało, wiesz? Oni się tak, tak się zasłuchali, że zapomnieli. Mówią Albo za chwilę, za zapatrzyli. chwilę. No. Dzisiaj oczywiście szalone stylizacje jak zawsze. Ja dzisiaj coś wyjątkowo też. Ja zawsze tak troszeczkę, a dzisiaj tak bardziej. Taka prawie dziewczyna szamana Justyny Steczkowskiej. A, nie wiem jak ona wyglądała. Ach, No taka tak. tajemnicza, taka ten, ale Taka ta. Była taka piosenka. Taka ta. taka ta? No. Ale jak to leciało? No właśnie nie wiem, bo coś tam. Taka ta. Taka ta? No. No to taka ta, także Taka ta i taka tamta. przechodzimy do sedna dzisiejszego odcinka, walentynki. Dokładnie. Obchodzisz, świętujesz? Wiesz co? Tak. I powiem ci, że świętowałem nawet jak byłem singlem. Uważam, że to jest fajne święto, żeby celebrować miłość. I to wcale nie musi być miłość do drugiej osoby, to może być też miłość do samego siebie. Także ja lubiłem sobie ten dzień spędzić ze sobą, będąc singlem i w taki fajny sposób. Wiesz, ja siebie wziąłem na obiad, ja sobie poszedłem na przykład do galerii sztuki, zobaczyć coś fajnego i tak dalej, zrobić sobie coś fajnego w życiu w ten jeden dzień, żeby poczuć się miło. Oczywiście zachęcam was, kochani, żebyście robili takie rzeczy częściej, nie tylko raz w roku, bo fajnie jest generalnie inwestować w siebie na każdej możliwej okazji. W tym roku, oczywiście wiesz, że mam prawie męża. Tak. W zeszłym roku ja przygotowałem ogromny Niespodziankę. dzień walentynkowy, a w tym roku chciałem zostawić wszystko w jego rękach. I liczysz na to, że 14 lutego, jak się obudzisz, zacznie się od jakiejś niespodzianki, śniadanko do łóżka i te sprawy? Na nic się nie nastawiam, Ale miło by było. ale on wie, że walentynki w tym roku należą do niego. To jestem bardzo ciekawa. To my czekamy potem na opowieści dziwnej treści, co to się wydarzyło, z czym to tak, się jadło, wszystko jak to wam wszystko powiem. wyglądało. Ale powiedziałeś, że warto świętować ten dzień, celebrując miłość do siebie. Nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawę, czy widzowie i słuchacze zdają sobie z tego sprawę, ale jak mnie pamięć nie myli, 11 listopada w Chinach jest obchodzony Dzień Singla i wtedy się świętuje miłość do siebie. A my nie mamy dnia singla u nas w ogóle? Nie kojarzę, żeby była. Jeżeli jest, to nie jest na pewno aż tak bardzo rozgłośnione, bo nawet wszyscy ci, którzy robią zakupy na chińskich stronach, to wtedy na AliExpress są wszystkie promki. Właśnie 11 listopada w Dzień Singla. Można o siebie zadbać. Znaczy ja wiem, że 11 listopada to jest ogólnie jakieś takie ogromne promocje na AliExpress. I to właśnie jest związane To z z Dniem tego Singla. tytułu? Tak. A to ja nie wiedziałem. Kochaj siebie, zainwestuj w siebie, zrób zakupy, może coś fajnego sobie sprezentujesz. Ale te walentynki, no powiedzieli, że będziecie świętować ze swoim partnerem, że będzie to jednak ten dzień, kiedy ta miłość będzie aż kipiała.
No ale czy to trzeba się skupiać tylko na tym jednym dniu? Czy Absolutnie należy nie. celebrować miłość każdego dnia w roku? Zdecydowanie zachęcam, żeby celebrować każdego dnia. I to nie tylko miłość. Miłość, przyjaźń i każdą jedną relację. Czy to z rodziną, czy to z twoimi współpracownikami, czy z przyjaciółmi i tak dalej. Doceniajmy ludzi, dajmy im znać, że są ważni w naszym życiu, że mamy dla nich czas, że nas obchodzą. Nie ma znależności, czy to są walentynki, czy nie. Każdy dzień jest tak samo istotny. Ważny i istotny. No to należy podkreślić, przypomnieć jedną z najważniejszych rzeczy, że święto walentynek zostało obchodzone, założone, stworzone ku czci świętego Walentego. A kim był święty Walenty? Nie odpalaj wujka Google i sprawdzaj. Ale wiesz, że sprawdzę? Daj mi chwilkę. Dam ci chwilkę. Sprawdzam. Święty Walenty mi się bardzo podoba w okolicach walentynkach, jak pojawiają się te memy i że to nie są walentynki, tylko walentynki. Tak, walentynki. Kim był Święty Walenty. No, ciekawa jestem, co nasza dzisiejsza pogodynka Uwaga. nam przedstawi za informację. To był, ale tylko, że ja mam po angielsku. A no to poszukaj sobie po polsku. Zaraz zobaczymy. Kim był prawdziwy święty Walenty? Prawdziwe pochodzenie świętego Walentego jest szeroko dyskutowane. Istnieje wiele historii. Według niektórych prawdziwy święty Walenty był księdzem lub biskupem w Rzymie, który został stracony za udzielanie nielegalnych ślubów chrześcijańskim kochankom. Wiecie co? Może legalnie, nielegalnie, ale przyczyniał się do miłości. I dlatego został patronem Dnia Zakochanych. I tak się zastanawiam, który kraj na świecie, która część świata tak najbardziej świętuje ten dzień, gdzie tam te walentynki są podkręcone tak już na maksa. Tylko nie mów, że Polska, bo w to nie No uwierzę. nie, Polska jest daleko w tyle, jeśli chodzi o walentynki. Tak naprawdę od ostatnich paru lat widać, że te walentynki się gdzieś pojawiają. Jest coraz więcej dekoracji w sklepach tego dnia i to powoli jakoś się rozrasta. Ale Stany, tam wszystko, Stany Zjednoczone. co jest kolorowe, czy to święta Bożego Narodzenia, czy właśnie walentynki, Oni świętują bardziej. tam się świętuje, tam są i kartki, tam są ogromne biznesy walentynkowe i tam się wydaje od groma pieniędzy. To nie są małe kwoty i w Stanach rocznie w same walentynki ponad 25 miliardów dolarów. Mamy gościa. A my mamy gościa, która też bardzo kocha. Oj, Daisy, wiecie co? Daisy jest taką dziewczynką, która zawsze lubi być tam, gdzie coś się dzieje. Nieważne, czy koszę trawę, czy sobie pracuje i tak dalej. Centrum uwagi. Jeżeli robię coś ważnego, to ona chce być częścią tego zadania po prostu. Ale to dobrze, że Daisy się pojawiła, bo w tych moich statystykach, rozpisce mam informację, że ponad 6 milionów ludzi corocznie w walentynki sprawia prezenty również swoim włochatym. Kociakom. Nie tylko kociakom, Ogólnie pieskom, towarzyszom. wszystkim zwierzakom, więc jest to fajna rzecz, że pamiętamy o tych naszych włochatych przyjaciołach i jakoś tam, nie wiem, kosteczka, wdzianko, jakieś Fajnie. ciasteczko. My na pewno świętujemy urodziny Daisy. Wiesz, my ją adoptowaliśmy nie wiedząc, ile ona tak naprawdę ma lat, bo ona jest... Przybłędą. jest przybłędą. No ona jest biedna, wyratowana po prostu z niedobrego domu. Znajda. Tak, no i ona już miała swoje lata albo miesiące, nie mam pojęcia kiedy miała i ustaliliśmy, że jej urodziny będą w Boże Narodzenie. O! Także świętujemy 2 razy i za każdym razem, kiedy jest Boże Narodzenie, to ona też świętuje swoje urodziny w A tym dostaje czasie. prezenty? Dostaje, zawsze dostaje. A no to jak już jesteśmy w tych walentynkach, na walentynki też coś dostaje? Jesteście w tych 6 milionach ludzi? Na walentynki może nie planowałem, ale to też nie jest problem, dlatego że wiesz, Kawałek szyneczki? skoro to jest święto miłości, ja oczywiście darzę ją ogromną miłością, tak jak każdego domownika, z którym tutaj dzielę tą przestrzeń, także na pewno fajnie by było ją docenić również w Dzień Daisy, Walentynek. masz załatwiony. Nie musisz dziękować. Będzie smakołyk Na pewno z okazji się ucieszę. walentynek. Też się bardzo cieszę z tego powodu. Wiemy już, ile to wszystko kosztuje, ile ludzi tak naprawdę celebruje. To ja się zastanawiam. Nie znalazłam w sumie statystyk, ile ludzi na świecie celebruje Dzień Świętego No to nie Walentego, wiadomo, ale nie to musi wiadomo. być ogromna ilość, skoro wydajemy tak dużo pieniędzy, 25 miliardów dolarów. 25 miliardów? Miliardów, nie milionów, na miliardów. same walentynki. Na same walentynki, na świeczki, na różyczki, na karteczki, na kolację, na Wiecie co, biżuterię. takie te róże,
one potrafią być cholernie drogie. Ja wiem, bo ja sprawdzałem, wiecie co, te takie bukiety, nie? Bo to się widuje na TikToku. Tak. To jak laska dostaje bukiet większy niż jest w stanie unieść. Takie 100 róż to miliony 100 to monet. nic. Oni niosą takie, wiesz, że w kamerze się nie zmieści. No to są tysiące. To są tysiące złotych. I wiecie co, ja sobie tak się zastanawiałem. Przecież to jest bardzo chwilowa przyjemność. Róże za chwilę umrą. No, z tydzień może postoją, jak dobrze I będziesz czy to nie jest pielęgnował. strata pieniędzy? Nie lepiej kupić coś, co z tobą zostanie, No ale albo coś wiesz jak znaczącego? jest, jak kobieta dostanie kwiaty, no to dla faceta to jest tylko ten gest, okej, dałem jej kwiaty, a kobieta potem 3 razy w ciągu dnia przejdzie obok nich poniucha, Niuchnie, tak. dotknie, przytuli się, zrobi zdjęcie i tak, och, jak cudownie. I to ma tydzień wspaniałości. W sumie masz rację, bo wiesz co, to jest bardzo podobnie jak ze ślubem. Na ślub wydajemy ogromną ilość pieniędzy, żeby, A to jest parogodzinna impreza. żeby przez jeden dzień poczuć się naprawdę najlepiej Gwiazdą. na świecie, nie? To jest chyba to samo, bo ty przez tydzień czujesz się naprawdę taka, Doceniona, wiesz, jest no. mi tak fajnie, pięknie i tak, wiesz, można zrobić sobie selfieczka z tymi różami, wysłać koleżance, zobacz jak on mnie kocha. Ale koleżanka, tak, ja dostałam tulipana. Ale moim zdaniem nie liczy się, jaki to jest kwiat, czy Absolutnie. to róża, tulipan, czy stokrotka z Liczy się ogródka. myśl. Liczy się gest i uczucie, które za tym stoi. Ja na przykład bym się Oczywiście. bardzo ucieszyła ze stokrotek. Uwielbiam stokrotki. A my mamy w Anglii stokrotki? Mamy. Kurczę, no Daisy po polsku to jest stokrotka. Tak. Daisies. Z angielskiego na polski to stokrotka. Tak. Stokrotki są piękne i piękne jest to święto. A co by było takim idealnym prezentem na walentynki, który byś chciała dostać? Wiesz co, ja w sumie tak nie jestem z tych, co bardzo obchodzą walentynki. Nawet nie wiem, jak powinny wyglądać takie idealne walentynki. O, bacha. Ale Bo co ci takie urządzę, żeby Dobra, ci pokazać. dobra, nie musi być to 14, mogę się bić 15. Doskonale. Ale taki idealny prezent? Nie wiem. Ja bym po prostu chciała, żeby to był taki dzień wypełniony, wiesz, uczuciem dobrym, że ta druga osoba jest, że myśli o tobie, jakieś są tam gesty i ta kaweczka i niech będzie ta stokroteczka. Czyli niech to będzie cokolwiek ważne, żeby było dla ciebie, tak z czystego serca i z dobrą intencją. Tak, żeby było po prostu tak miło, bo no nie wiem, trudno mi tak wymyśleć. No a to dla ciebie co by było idealnym Wiesz co, prezentem? Ja mam niestety troszeczkę inaczej, jeżeli chodzi o podejście do tych spraw. Oczywiście podobnie, ale ja na przykład bym chciał, żeby ten dzień spędzić intensywnie, robiąc coś, co zapamiętam. To też jest dobry To pomysł. nie musi być absolutnie nic drogiego, to nie musi być żaden wyjazd, wycieczki, róże, kwiaty, bo nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby to przeżycie było takie fajne, silne, żebym ja to zapamiętał, bo emocje są stymulantem. Dlatego zapamiętujemy wszystko, co robiliśmy po raz pierwszy, z reguły, jeżeli to się albo fajnie kojarzy, albo nawet traumatycznie, po prostu zapamiętujemy, bo jest to silna emocja. I właśnie te pierwsze razy często zapamiętujemy, dlatego ja w walentynki lubię robić rzeczy pierwszy raz. Czyli na przykład co by było teraz takie idealne A dla może ciebie? bym poszedł na go-karty, może bym poszedł na strzelnicę, albo na obstawiać jazdy konne. Jest Też tego mnóstwo rzeczy, co bym mógł robić. Wcale nie jakieś szalone takie, wiesz, nie wiadomo ile pieniędzy trzeba na to przygotować, ale jest przeżycie, jest pierwszy raz i zapamiętam. Ale tak teraz mi przyszło do głowy, że nawet fajnym pomysłem byłoby, nie wiem, w Anglii to ciężko o ładną pogodę, ale załóżmy, że mamy tą ładną, ciepłą pogodę w te walentynki. Nie wiem, razem wybieracie się w góry, czy do jakiegoś parku, czy na jakąś plażę, jakiś kocyk, śniadanko, My czy tam robiliśmy coś piknik. takiego, jak było ciepło, wiesz, że my na przykład zamiast zjeść śniadanie w domu, my braliśmy kocyk i sobie jedliśmy w ogrodzie. Także jest kocyk, są plastikowe kubeczki i tak dalej, kanapeczki i dużo inaczej odczuwa się sam proces jedzenia takiego jedzenia, wiesz? Jest całkiem Tak, i inaczej. wcale nie trzeba wychodzić do parku, nie trzeba gdzieś jechać. Możesz wyjść do ogrodu i to jedzenie... ale nie każdy ma ogród, to No też. to możesz wtedy iść do parku, ale to jedzenie smakuje zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej. Ta otoczka jednak robi robotę i to jest takie niezwykłe, mi się wydaje. Zdecydowanie. Wiesz co, ja chciałem Alankę zabrać na strzelnicę. Piw, paf, ratatata. Bał się. Czego? On się boi pistoletów. No ale przecież to nie będzie w ciebie szczelał. No ja wiem, ale on ogólnie powiedział, że on jest tak spacyfikowaną osobą, że on w ogóle nie chciałby trzymać pistoletu nigdy w ręku. I
pięknie, chwała mu za to. Było też coś takiego jak rzucanie toporem w tarczę, nie? Jest. Tak, czy W siekierą, Polsce jest nie? to popularne. Tego też nie chciał, Też nie? nie? Ja mówię tak, ja jestem znowu z tych dzikusów. Ja bym poszedł na paintball, ja bym poszedł właśnie na takie rzeczy, szczególnie, że wiesz, dużo gram w te gry i tak dalej. I chciałbym to przeżyć też, tak? Bo to po części jest to, co ja robię w tych grach, nie? Ale on nie jest dobrym kompanem do tego, ale jest świetnym kompanem do robienia wszystkiego innego Powinnam razem. zapytać to w takim razie, jak on obrabia kurczaka do obiadu, nie? No na pewno nie pistoletem. A może najwyższy czas kupić mu taki nóż w kształcie. Pistolet do kurczaka. Pistolet do kurczaka. Paw, kuro. Piw, paw. Dobry pomysł. To już wiemy, jaki prezent mógłby być dobry dla Alanki, ale wróćmy jeszcze do tych kwiatów, bo to rocznie jest sprzedawanych w samych Stanach około 250 milionów sztuk róż. Samych I to róż. tylko w walentynki. I to tylko walentynki, stąd chyba wzięła się ta kwota, którą Stany zarabiają na tym święcie. No wcale się nie dziwię. Ale jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że w Danii zamiast róż daje się przebiśniegi. Próbuję sobie przypomnieć, jak przebiśniki To jest wyglądają. taki nieduży kwiatuszek, biały. On często się pojawiał w Polsce, jak się zima kończyła. Tam gdzieś przez śnieg przebijał, dlatego jest przebiśniegiem. Ja wiem, jak wygląda krokus, ale to nie jest to samo. Nie, ale w tym samym podobnym czasie się one pojawiały. Aha. I to takie jest inne. I jeszcze, jak już jest tak międzynarodowo, to zahaczymy o Walię. No w sumie to część Zjednoczonego blisko tutaj, Królestwa i tam walentynki już się obchodzi według ich kalendarza, według Oni rozpiskich mają świąt. osobny kalendarz? 25 stycznia jest Dzień Zakochanych w Walii. Ale to poczekaj, bo trochę mi głowę zepsułaś. Czy oni mają w ogóle inny kalendarz niż my? Nie no, pierwszy dzień stycznia jest wtedy, kiedy u nas, ale święto zakochanych obchodzi się 25 stycznia. O, wiecie, co ja będę robić? Chyba wiecie. 25 stycznia, ale to już był. Ale to za rok. Za rok. Czyli tak, w styczeń spędzamy w Walii, Tak. a luty u nas. Luty u Bo nas. czemu nie kochać mnie 2 razy? Piękna ta twoja skromność dzisiaj. Taka mi urosła. Ale to tak, jak już podróżujemy po świecie, to czy zastanawiałeś się kiedyś, jakie miejsca na świecie są taką najbardziej romantyczną destynacją? Destynacja, bardzo ładne słowo. Wiesz co, wiem. Tak, słucham. Obstawiam, że Malediwy. Nie. Bo ktoś mi powiedział, że jak jedziesz na Malediwy, to tylko po to, żeby z mężem miło spędzić czas i pokąpać się, popluskać. No to pudło. Co jest takiego romantycznego w Europie? Paryż. Paryż, co jeszcze? Byłem w Paryżu romantycznie. No, Na pewno nie Wenecja. Wenecja. Wenecja? Wenecja i co jest? No masz tam te... Śmierdzi i duże szczury są. Nie mówię, że śmierdzi, tylko gondolą sobie płyniesz taką A, tak, romantyczną no, i tak sobie spoglądasz w oczka. po Tak, jest zielonej jeszcze wodzie. jedno, takie Jeszcze jedno. niedaleko Polski. Uzbekistan. Nie, Praga. Praga jest uznana za bardzo romantyczne Praga miejsce. romantyczna? Tak. Nie byłeś, możesz... Byłem w Pradze. Ale nie byłeś, że Nie tak byłem powiem, walentynki. nie byłeś walentynki, nie byłeś w celu romantycznym. No nie, byłem zwiedzać katedry, ale... Musisz nadrobić w takim razie. A dlaczego Praga? Co tam jest takiego romantycznego wtedy? Pojedziesz, to się dowiesz. Chyba będę musiał. Ja lubię Pragę, ja lubię tam jeździć, także że chętnie polecę. Polecę. Dobre na pewno są tam orzeszki. A te orzeszki masz praskie? Czeskie. Czeskie orzeszki? Czeskie orzeszki są bardzo, bardzo dobre. No ale jak już tak latamy, to 14 dzień lutego, to w Finlandii, Estonii jest Dzień Przyjaciela. O, a my nie mamy znowu Dnia Przyjaciela? Czemu my nic nie mamy, co ja chciałem mieć? Mamy dzień Świętego Walentego, 14 lutego, No tak. obchodzimy go. Teoretycznie, wiesz, mamy Dzień Chłopaka, Dzień Dziewczyny, Dzień Mamy, Dzień Babci i tak dalej, ale gdzie Dzień Przyjaciela? Gdzie Dzień Brata? Gdzie Dzień Siostry? Patrz, dzień to jest gdzie jest dzień, tak jak dzień. Sądzę, że jakbyśmy odpalili kalendarz świąt nietypowych, to pewnie byśmy tam troszkę tych świąt znaleźli, ale one nie są aż tak mocno rozreklamowane i chyba aż tak mocno się ich nie celebruje. A szkoda. Wydaje mi się, że warto. I skoro już wiemy, że te kwiaty są takie popularne, no to co jeszcze jest Obstawiam, że czekoladki, popularnym balony, prezentem? balony na pewno się daje. Czekoladki misie.
misie, tak. I co Wszystko jeszcze? jest takie klisze, takie... I co jeszcze? Takie oklepane. Co jeszcze? Co jeszcze? Samochody, jeżeli jesteś Na przykład- walentynki? Jeżeli jesteś bogaty, to kto ci broni? Możesz dać samochód. No pytałeś mnie, co chcę dostać. Może być. Ja na komunie dostałem buzi od dziadka. Jest zegarek. Taki biały. Ale nie o komunii dzisiaj. No i co jeszcze można dać, dostać w te walentynki? No, No, no. depresji, jak nie masz partnera. No, ale Można jest dostać walentynki? biżuteria. A biżuteria, no tak. Ale dużo ludzi się na przykład oświadcza w walentynki, mi się Oświadcza wydaje. się, to jest 6 milionów ludzi rocznie. Właśnie walentynki postanawia zapytać, czy zostaniesz moją walentynką na wieki wieków, amen, No, biorąc to ze tak mną fajnie ślub. połączyć, fajnie. Łatwa data do zapamiętania, zwłaszcza dla mężczyzny. My z Matem mieliśmy rocznicę walentynki tak naprawdę. No widzisz, No, rocznicę widzisz. związku. Jak sobie Łatwo wybrał, było i ta- zapamiętować. zapamiętować. I ta biżuteria to też jest dobry biznes dla wszystkich jubilerów, nie jubilerów walentynki. Ponad 6 miliardów dolarów. W ten dzień, w tym okresie zarabiają. To otwieramy jubilera. Kurczę. Otwieramy jubilera. Ale skąd my znajdziemy złoto, diamenty, rubiny, szmaragdy? No to robimy biznesplan. Może jakiś bank da nam działamy. pożyczkę i w przyszłym roku zapraszamy do butiku. Bardzo Między dobrze by nami. było, super. Tak jeszcze siedząc w statystykach, to szacuje się, że każda osoba, która świętuje tak porządnie te walentynki, to w ten dzień, na ten dzień wydaje średnio $100-200. Czyli po naszemu to takie ile dolar? Z 3 zł kosztuje? No to 300-600 zł. Myślę, że to jest taka w porządku jeszcze cena. W porządku, bo wiesz co, jak ja planowałem walentynki z Alanką, wydałem dużo więcej. Chociażby dlatego, że mimo tego, że nie szliśmy nigdzie daleko, byliśmy cały czas w Manchesterze, no to zabukowałem nam hotel. Sam hotel kosztował 200 O, funtów. walentynki jeszcze, no to panie, to nie są małe ceny. Także sam hotel, do tego był koncert. Kolacja pewnie, Kolacja. jakaś romantiką, No, to wszystkie... Cały dzień spędziliśmy po prostu celebrując miłość. Nie wiem, czy tego nie opowiadałem ostatnio, ale chyba warto to przytoczyć, w jaki sposób spędziłem walentynki w zeszłym roku. Także dla niego to właściwie wszystko było niespodzianką, bo my to tak trochę uknuliśmy. Uknuliśmy i wiesz, wszyscy byli w to zamieszani. Była nawet nasza sąsiadka Emma, która przyczyniła się do udekorowania hotelu, tak żeby nie wiedział. I tak, my wyszliśmy rano, zabrałem go na śniadanie, czy na obiad, nie pamiętam. Potem poszliśmy na koncert, potem do pubu. Po pubie to było tak zaplanowane, że ja mu powiedziałem, że ktoś z naszych znajomych z Londynu przyjechał do Manchesteru i bardzo płacze i trzeba go odebrać z hotelu. To był podstęp, niecny. I my musieliśmy wyjść z tego koncertu i tak biec, pomóc komuś, kto był w tym hotelu i wymagał naszej pomocy. No jak my dotarliśmy do tego hotelu, no to tam już wcześniej właśnie Emma, nasza sąsiadka, przygotowała, wiesz, płatki róż, szampana, wszystko, bo miała, wiesz, dostęp do karty. No i wtedy jak Alan przyszedł, no to już nie będę opowiadać, słuchajcie, że tam wszystko poknocili, że nasz pokój oddali komuś innemu i tak dalej, ale nam to ładnie wynagrodzili i tak dalej, nie było tematu. No i wtedy Alan jakby dopiero się dowiedział, że będziemy zostawać w tym hotelu i dostaliśmy, wiesz, najwyższe piętro z dwoma tarasami i tak dalej. Świetnie przeżyty dzień. Także, że wydałem bardzo dużo pieniędzy, ale warto było, oczywiście, że warto było. Bo Wspomnienia są bezcenne. To były właściwie nasze takie pierwsze walentynki, gdzie już byliśmy taką prawdziwą parą, z takim już trochę bagażem, że dużo przeżyliśmy razem. Nie mówię, wiesz, jak takie po 10 lat, ale na początku te pierwsze walentynki to one były parę ze 2-3 miesiące po tym, jak zaczęliśmy być ze sobą. Także to były już te pierwsze jako taka para. No i w tym roku też jestem bardzo ciekawy, co on wykombinuje, aczkolwiek... No dowiesz się już za parę dni. Wiem, że coś planuje. Dowiesz się już za parę dni. Na pewno też dostaniesz jakąś kartkę i kartki On są bardzo lubi kartki. modne, nie tylko w Wielkiej Brytanii, no bo tutaj... Tak, tu w Anglii to można by powiedzieć mają pierdolce na punkcie kartek. Czy to święta, czy walentynki, Ja nie lubię kartek. urodziny, cokolwiek. Ja lubię tylko na urodziny, dlatego że dostaję wtedy, wiesz, i od fanów, i od rodziny, i od nieznajomych, i znajomych, i tak dalej. Ja też, ja znowu na święta, ja dużo kartek daję, ale na urodziny ja dużo dostaję, ale nie lubię właśnie takich
Nie lubię Ale to jest walentynkowych. bardzo modne, czy Anglia, czy Stany. No w Stanach to w ogóle to już jest boom kartkowy i też szacuje się, że rocznie to tak minimum... Kartcore, 145 milionów kartek rozdaje się walentynki. Ale wiesz co? Wydaje mi się, że w ogóle walentynki bardzo przyczyniają się do gospodarki każdego kraju. Na pewno. Bo zobacz, że każdy jeden biznes, praktycznie każdy, zarobi w ten dzień. To znaczy tak, chłop pójdzie do fryzjera, żeby sobie przyciąć włosy, być ładny na walentynki. Teoretycznie tak. Babeczka Kobieta pójdzie zrobić odrost, albo paznokcie nowy w klimacie. strój, także butyk, dzień dobry. Potem trzeba ich gdzieś zabrać, więc tak kawiarnia zarobi, restauracja zarobi, kino zarobi, teatr zarobi, galeria sztuki. Wszystkie miejsca w ten dzień chyba są szczęśliwe, tak mi się wydaje. Bardzo jest to prawdopodobne, ale tak jeszcze zahaczę o te kartki, o których przed chwilą mówiłam. Czy masz w głowie, ile wysokości miała największa kartka, taka rekordowa, i podpowiem, że było to w XV wieku. Jak duża była ta kartka? Na walentynki. W XV wieku jeszcze nie było papieru, także ona pewnie była zrobiona z cegły. No był. Był. Z pergamin. Znaczy nie. Nie jesteśmy w Egipcie. Poczekaj, ja zaraz ją rozwinę. Jak duża była? Czyżby ona miała 3x3? Nie, miała 8 metrów wysokości. Tak zakochany był chłop. I pewnie była zwinięta. No tego to już nie wiem. Zdjęcia No bo z nie tamtych postawisz czasów nie takiego ma. 8-metrowego Co ten pan kartonu. wymyślił, to nie wiem, ale wiem, że się porządnie szarpnął. No i do tej pory o nim głośno i Jakby jego ktoś mi wyczynie. przyniósł 8-metrową kartkę, to chyba bym się zgodził zostać jego walentynką. Tak? Można by cię było wyrwać na 8-metrową Można by było. kartkę? Wiesz co, przez kreatywność. Ja lubię kreatywność. Kreatywność zawsze jest w cenie i w takie walentynki można się wykazać kreatywnością, jak najbardziej w ten dzień się popisać. No właśnie, ale jak powinna wyglądać ta idealna randka? Załóżmy, że nie mamy problemu finansowego. Możemy wydać ile chcemy. Jak powinna od początku do końca wyglądać? Wiesz co, to zależy, jakie masz standardy, dlatego, że jest dużo ludzi, którzy są materialistami i oni sobie na przykład cenią dobre restauracje, oni sobie cenią jakieś dobre złotem? samochody i tak dalej, nie? Ja na przykład nie mam takich wymagań. Ja lubię, kiedy osoba poświęca mi swoją uwagę, lubię, kiedy widzę, wiesz, to zaangażowanie i że ta osoba przygotowała ten dzień z myślą o mnie, żebym ja się super poczuł. Także to nie musi być absolutnie nic Nadzwyczajnego. nie. To nie chodzi o koszta, moim zdaniem, chyba tutaj. Także jeżeli chodzi o przygotowanie, to by musiało być po prostu z myślą o mnie, ale nie wiem co. Nie masz w głowie takiej idealnej randki walentynkowej? Masz? Nie mam chyba, Nie bo tak jak masz. mówiłam, że ja jakoś chyba nie przypominam sobie, żebym jakoś hucznie obchodziła walentynki. Ale fantazjujemy sobie czasem. No fantazjujemy, ale nie wiem, co bym chciała. Czy bym chciała gdzieś wyskoczyć typu niespodzianka, że mam zakryte oczy i jedziemy i potem bach, nie wiem, jestem na plaży przy zachodzie słońca, nie wiem, nie mam pojęcia, nie zastanawiałam się nigdy nad tym. Ja tak lubiłem robić, wiesz, mojej dziewczynie, dlatego, że my bardzo lubiliśmy spontaniczność. No. I to nie tylko ja tak robiłem, ale ona również. I mieliśmy tak, że na przykład, nie wiem, ja pukam do niej o 2 w nocy i ona tak otwiera ledwo przytomna w piżamie. To dawaj, baby, a jedziemy. ja ją ciach za rękę, idziemy do kina, nie? A ona tak kapcia, w szlafroku, takie włosy, super, nie? I idziemy. Tak, To jest fajne. My strasznie lubiliśmy takie rzeczy, nie? I co chwilę się zaskakiwaliśmy czymś nowym, nie? Teraz to może nie jest tyle, że jestem starszy, ale dużo się zmienia, kiedy człowiek dojrzewa, kiedy dorasta. Teraz mamy w ogóle inaczej poukładane priorytety. Teraz pójdziemy sobie od czasu do czasu na dobrą kolację, teraz sobie pójdziemy do kina czy coś, tam spędzamy ze sobą czas praktycznie miło codziennie, ale nie mamy szaleństw. Nie wiem, czy z tego się wyrasta, czy coś stało. Nie wiem, czy się wyrasta, czy po prostu rutyna dnia codziennego nam zmienia punkt odniesienia a propos tego wszystkiego, tej romantyczności, tego szaleństwa, spontaniczności. Chociaż tak myślę, że to chyba nieprawda. To nieprawda, bo ja, wiesz, ja z Alanką też robiliśmy takie rzeczy. Na przykład, nie wiem, wziąłem go
wieczorem mówię, tak, zakładaj buty, idziemy. On mówi, gdzie idziemy? Mówię, nie wiem, ale poszliśmy. I tak, Przed siebie. Poszliśmy, bo nie wiem, ale idziemy, to jest moje ulubione. I doszliśmy do sklepu na róg, kupiliśmy kurczaka, tego kurczaka zjedliśmy na placu zabaw, na huśtawce, potem wsiedliśmy w jakikolwiek tramwaj, pojechaliśmy do końca, do pętli, tam znaleźliśmy jakiś pub, w tym pubie wypiliśmy piwo i wróciliśmy taksówką do domu. I ja tak lubię. A jeszcze jedną sytuację, to akurat troszkę wcześniej mam z Warszawy, pozdrawiam, wiesz, że o tobie, jeżeli oglądasz, oglądaliśmy chyba Netflixa w nocy, to była 4 w nocy, mówię do niej, ubieraj się. Ona co? Mówię, idziemy gdzie? Nie wiem. Ale się dowiem. I ona tak, co mam ze sobą wziąć? Mówię, weź mydło. Wzięliśmy mydło, złapaliśmy stopa, wylądowaliśmy w Czechach. O 4 w nocy z Warszawy. Ale po co było to mydło? I tak, dojechaliśmy do Czech i co teraz? I nic, weszliśmy do Tesco, kupiliśmy namiot, rozbiliśmy się tym namiotem przed Tesco na parkingu, kupiliśmy jakieś grzyby i kiełbasy, zjedliśmy grzyby, kiełbasy i wróciliśmy do domu. Ale to mydło dalej mnie intryguje. Po co było to mydło? Na wszelki wypadek, jakby trzeba było się umyć. Ale w kostce czy w płynie? W kostce, no bo przecież nie wiesz, czy lecisz na 1 dzień, czy na 5 dni, czy na miesiąc. I tak jak się ze mną wyjdzie, to nigdy nic nie wiadomo. Strach się bać. Cygańska krew we mnie płynie. Ale tak jeszcze wracając do tych miłości. Ja bym chciała powrócić do takich lat, kiedy byliśmy bajtlami, szkoły, kiedy były takie potajemne walentynki. Pamiętam, że w którejś szkole, tylko nie pamiętam... Romansowałaś potajemnie? Ja byłam zakochana w koledze z klasy. Oj, byłam, potem mu się przyznałam po latach, że no, wiesz, no... to jednak do ciebie tam serduszko pukało. Ale nie wiem, czy u was też tak było, że... tylko mówię, nie pamiętam, czy to była podstawówka, czy gimnazjum, czy może liceum, że była taka skrzynka, taki jakby boks, że wrzucałeś tam walentynki Anonimowe. na przykład dla, nie wiem, Pawełka z drugiej B i Bach. Wrzucałeś Było. i potem chodziła taka pan walentynek i rozdawał tego 14 lutego, czy tam w jaki inny dzień to wypadało, żeby było blisko walentynek, jeśli to był weekend i rozdawał te walentynki. Tak zawsze każdy czekał, czy dostanę, czy nie dostanę, od kogo to, nie od kogo, bo nikt się oczywiście nie podpisywał, było od nieznajomych. Było, ale tak teraz z perspektywy czasu myślę, że nie podoba mi się ten pomysł. Nie? Naprawdę mi się nie podoba. Dlatego, że tak pomyśl sobie, jak wtedy były dzieciaki, nie? No i tak jak jesteś popularnym dzieciakiem, dostaniesz 50 walentynek od dziewczyn, a jak jesteś takim mniej lubianym, Szarym Kowalskim dostaniesz to nic. I nic to albo jedno. Wtedy się robi taka selekcja, wiesz, taka... niepotrzebne. Ale tak było. Niestety tak było. Nie powinno się dzieciom pokazywać, że są mniej warci niż inni. Ale tu chyba nie chodzi w tym święcie o to, że jesteś mniej warty, czy nie. No. Znaczy, że jesteś mniej kochany, mniej pożądany przez koleżanki. No dobra, to może być minusem, ale plusem z drugiej strony może być to, że jeżeli ty wzdychasz tak jak ja na przykład wzdychałam do kolegi w podstawówce, to normalnie byś mu nie powiedział o tym, ale mogłeś mu... Ale on też nie będzie wiedział, że to od ciebie, bo wszystko jest anonimowe. Ale może dałaś jakiś tam znak? No Ukryty? Może to będzie... To ta z drugiego piętra. Z sali 78 od polskiego, hej. Ale tak było i potem jeszcze były szkolne dyskoteki, oczywiście się tak tańczyło, nie? Że ręce wyciągnięte. Tak, ja pamiętam to. Tak, że albo dziewczyny... tak na szyję. Dziewczyny na ramionach trzymały, na prosta, A chłopcy on tak, za talię. tak. I to, oj, było. Wiesz co, ja sobie tak myślę teraz z perspektywy czasu, No. Że te wszystkie moje szkolne miłości, w ogóle te wszystkie miłości z psich lat, nie? No. Jak dobrze, że się nie udało. No, prawda, bo wiesz co, tak teraz analizując tak na szybko, no to dobrze, że ta miłość z podstawówki nie wypaliła, Bo ja ale potem- kochałam się bardzo. Nawet już miałam wyćwiczony podpis, jakbym żoną była, nie? O, ale były takie memy, że na przykład, nie wiem, twój crush odpowie ci cześć, a ty tak, najpiękniejsze suknie ślubne 2025. No, ja miałam wyćwiczony, naprawdę miałam podpis wyćwiczony, że jak ja już byłam w głowie żoną, mnie suknia już wybrana i w tej podstawówce Ja już potem tak cały wracam podpis. do tych ludzi. Znaczy wracam na Facebooku, gdzieś tam ich uszczypnę, śledzę i mówię tak, no to w sumie Jak dobrze, że nie wyszło. Chociaż z gimnazjum, no to kolega A w ładnie gimnazjum wyrósł. fajnie, tak? Kolega już fajnie wyrósł, A nie? wiesz, co jest zaskoczeniem, że ci właśnie ci mniej popularni, zdarza się teraz często, że to oni są ci fajni. Tak.
To prawda, ale ja to miałam jakieś tam, może nie na jakichś popularnych, tylko takich normalnych, fajnych chłopaków i no mówię, dobrze, że miłość podstawówkowa nie wypaliła, ta gimnazjalna, no... Ja w podstawówce i gimnazjum to raczej dziewczyny patrzyłem wtedy. No to dobrze. Wtedy miałem dziewczyny jeszcze w głowie. Ale no, tak widocznie musiało być. Chociaż, poczekaj, nie pamiętam, czy to były gimnazjalne, licealne. Ja się podkochiwałam w ministrancie. W ministrancie. Tak. I on był, wiesz, taki zakazany owoc. zakazany owoc. I chodziło się wtedy z przyjemnością do kościółka na mszę. Miałam obcykaną, na której godzinie on tam służył przy tym ołtarzu. Taki, wiesz, był blondyneczek, taki... I co, nie wiesz, czy skończył jako ksiądz? Wiem, że nie skończył jako ksiądz, ale mi się on tak strasznie podobał. Ja tam wzdychałam długo i wytrwale. Jak jeszcze była rozdawana komunia, jak on, daj Boże, był z tym księdzem, że podtrzymywał ten talerzyk, to tak było... Ja od ciebie nie chcę. Możesz go poprosić, żeby mi tutaj... I wiesz, że było tak pięknie i potem mój kolega z klasy też został ministrantem i było, weź mi załatw numer do niego. Nie mówię, no co ty no weź. No i załatwił ten numer. A to zawsze jest, pamiętasz z podstawówki, to nie było tak, że ty idziesz do kogoś, powiesz mu, że ci się podoba, tylko wysyłasz koleżankę i ona mówi tak, powiedz mu, znaczy nie, ona tak, podobasz się mojej koleżance, albo ona działała jako ten taki łącznik, przekaźnik. Albo na przykład wysyłałaś tak, powiedz mu coś miłego o mnie, że tak, powiedz mu, jaka to jestem fajna. No to ja też temu koledze mówiłam, powiedz mu coś miłego, ale wzięłam ten numer i poszłam o krok dalej. Nie, że kolega miał nas umówić, tylko ja mu zamówiłam piosenkę w radiu i żebyśmy się spotkali. Nie istniało jeszcze OLFM wtedy, nasze lokalne z mojego miasta i było, że no spotkajmy się pod kinem, nie? Tego i tego dnia. Przyszedł, nawet chodziliśmy potem za rączkę i wiesz, love story, happy ever after. Było love story, ale potem się wzięło i zesrało. Czasami tak bywa w miłości, słuchajcie, czasami tak bywa ze wszystkim, z przyjaźniami, z miłościami. Ale Grzesiu, pozdrawiam gorąco i serdecznie. Oto z imienia, proszę bardzo, Jasiu. Jasiu, Grzesiu. Jasiu, numer 17. Wszystko dobrze. Okej, a w tym roku walentynki będą dla ciebie wyjątkowe, będą specjalne? Dzień jak co dzień, bym powiedziała. Dzień jak co dzień. Nie wiem, nie mam nic zaplanowanego. Ale może sama ze sobą zrobisz miłe walentynki, co? Może. Wiesz co, to będzie akurat piątek, akurat dla mnie to będzie bardzo dobry dzień, więc miło spędzę ten dzień, bo to będą preselekcje do Eurowizji polskiej, więc będę oglądała koncert, kibicowała, głosować nie będę mogła, bo jestem tutaj w Wielkiej Brytanii, ale będę oglądała i będę się fajnie bawiła. No, to zazdroszczę. Zazdroszczę. Czemu zazdroszczę? Nie zazdroszczę. Bo wiesz, czego ci zazdroszczę? Tej takiej pasji do Eurowizji. Ja do niczego takiej nie mam. Ja to uwielbiam, kocham, to jest moje guilty pleasure i jak już mówiłam na którymś odcinku, będziemy oglądać i komentować. Ja mam dzisiaj takie, jestem husarią. Husaria. A czekaj, husarie to oni mieli takie skrzydła. Skrzydła na plecach. I patata i oni tak, wiesz, husarza. jak ja dzisiaj, kucykami. Husarza. Oni też byli na pewno bardzo przystojni. Wszyscy gladiatorzy są zajebiści. Tacy, nie no. możemy mówić zajebiści na kanale. Możemy właśnie. Nie, czemu my nie możemy przeklinać? Możemy. Nie możemy, bo my jesteśmy... Dzieci plus VAT. Family friendly. W pewnym sensie. No dobrze. W takim razie... To była cenzura. Nie, to był monitor serca. Oj. Bez takich. Dobra, wróćmy do tematu. Wróćmy do walentynek, a nie fantazja, żeby cię tak nie ponosiła o tych husarzach. Przestań, nie wiesz o czym... Skąd wiesz o czym myślę? Już trochę cię A znam. ja właśnie myślałem o gladiatorach, nie wiem do czego. Spartakus, jeżeli oglądasz, zadzwoń do mnie. 0700. Nie, no wiecie co, wszyscy czasami tak sobie wzdychamy do ekranu. To też, czy to jest miłość walentynkowa do ekranu? Może, ja mam takiego swojego crusha, no. Mam. Wydaje mi się, że pół świata wzdycha do Henry Cavill i ja też. Nie, ja wzdycham, przyznaję się bez bicia, od dawna i będę wzdychać
Bruce Willis. Który to był? Poczekaj, naprowadź Serio? mnie, był w jakimś programie? Boże, serio? Armagedon uratował świat, to po pierwsze. Okej, Szklana pułapka. to Tom Cruise. Nie skomentuję Mission Impossible tego. to nie jest szklana pułapka, to jest inne. Szklana pułapka, on uratował świat już parokrotnie. Na wariackich papierach był serial w latach 90. Wtedy miał jeszcze włosy, ale dla mnie on jest taki najładniejszy właśnie w Armagedonie. Od tego czasu jest miłość milion, kocham i będę kochać, uwielbiam. Zaraz Tylko niestety zobaczymy. teraz się troszkę pochorował Bruce Willis. No, Bruce Willis. Willis. Mhm. Oj. Sprawdźmy Bruce'a Willisa. Chyba go nie kojarzę, niestety. to jest niemożliwe. Jak można nie kojarzyć Bruce'a Willisa? A czyżby to był To taki... jest szklana pułapka, Aha. no. No dobra. Taki, wiesz co, taki pytek. To znaczy, W Armagedonie jaki był, o Jezus. on wygląda jak większość facetów. Mi Nie. się wydaje, Bruce nie? to jest Bruce. Bruce Bardzo to jest Bruce. wyjątkowy? Tak. No dobra. Wiesz, jakby tak przyszedł, zapukał do drzwi, To by mógł pukać do drzwi. by było nara, miło było, fajnie, pa! Ja też mam telewizyjne miłości. Oczywiście, że mam. Zawsze miałem. Zaczynało się w ogóle, przepraszam, od Tarkana. Tarkan jest moją pierwszą telewizyjną miłością. Potem, przepraszam bardzo, był Zac Efron. A no tak. W High School Musical, nie teraz. Chociaż Teraz też dobrze wygląda. No. W sumie ja go bardziej teraz niż High School Musical, bo nie Tak, oglądałam. ale przepraszam, ja też byłem w ogóle w innym przedziale dźwiękowym. Dźwiękowym to na pewno. W innym przedziale wiekowym. Ja miałem 16 lat, siksa byłam. No. No a teraz, czy mam, ale czy to jest aktor? Wkurzyłem się, bo ma żonę i dziecko już, ale Nick Batemans jest mój ulubiony. On jest modelem Calvina Kleina, nie wiem, czy jeszcze jest, ale był, teraz mu się dziecko urodziło, wiem, że ma żonę, niby im dobrze, ale wątpię, a ze mną by miał lepiej. Nie, no dobra. Pięknie. Nie słuchaj Alanka tego. na dole słucha. Nie słuchaj. Nie jestem wierny Alance, kocham, ale wiadomo, że wszyscy fantazjowaliśmy zawsze. Czy nie? No tak, no mówię, jak w poprzednim odcinku mówiłam, że miałam plakat taki duży koncertowy Enrique Iglesiasa, to potem taki mniejszy był, bo to były lata 90. Mniejszy, byłam Enrique. wychowywana i był półkotapczan. Jak tu miałam łóżeczko, to była taka ścianka w półkotapczanie, to tam też wisiał Enrique i tak wiesz, przed spaniem tak się... na poduszce, tak mój tak. Enrique. On mi się akurat wyjątkowo nigdy nie podobał. Mi wtedy jakoś tak, teraz nie wiem, czy ten, ale wtedy Nie. tak. Gdzieś tam coś tam On chyba było. właśnie tą urodą tak trochę się wybił, mi się wydaje. On zawsze był taki latynowski. Latyno. Dobra. Wracajmy do tematu. Zejdźmy na ziemię. Mhm. Czyli tak, co wolisz, walentynki czy urodziny? Ale trudne pytanie mi zadałeś, trudne się wylosowało. Co to się wylosowało? No tak jak w związku z tym, że powiedziałam, że walentynek zbytnio nie świętuje, to... Pamiętaj Eurowizja? Eurowizja teraz będzie nasz koncert, żeby wybrać reprezentanta Polski. To no może jednak, nie wiem, urodziny, chociaż też nie lubię świętować. Ja mało co lubię świętować. Mało lubisz. Mało co lubię świętować. Może, wiesz, nigdy nie miałam okazji fajnie świętować. No. Popracujemy nad tym. Trzeba to zmienić. Kochani, jeżeli fajnie nie spędzaliście walentynek, pamiętajcie, że możecie zawsze te walentynki sobie dobrze zaplanować sami ze sobą. Albo weźcie sobie koleżankę, żeby nie było wam smutno, jak nie chcecie być sami. Też bardzo I dobry zróbcie pomysł. coś fajnego. Albo obejrzyjcie koncert preselekcji do Eurowizji. A to się wyświetla gdzieś. W telewizji polskiej. Nie mam. To też będzie pewnie gdzieś w internetach. Oby było, bo ja w ogóle nie mam telewizji i w sumie ja telewizji nie Powiesz mi, oglądam... podeślę ci wszystkie występy. Podeślij. Ja telewizji nie oglądam od wielu lat. Co to było? To był kot. To był drugi kot, który postanowił wyznać nam miłość. Więc ty będziesz miał jeszcze jednego. To jest Rudy. Edzio. Rudy. Edek. No. Ja telewizji nie oglądałem od wielu lat. Ja do miniaturki poproszę. Ja chcę z Edkiem Rudym. Tylko, że on nie chce z tobą. Bo on jeszcze nie wie, co on chce. O, patrz, usiadł pomiędzy nami. Między Usiądź z nami. nami, Pogadamy, to zostanie między
nami. Podcast między nami. I skoro jak już tak formalnie się zrobiło, to tam przypominam na dole o tam. Poczekaj, tego nie było. Nie było śpiewania naszego, czy było? Właśnie zaśpiewaliśmy. Nie, Tak. nie, to się wytło. Nie wytło się i nie wytnie się i zostanie i zostało zaśpiewane, to tam przypominam na dole przycisk subskrybuj. Zapraszamy gorąco i serdecznie, żeby zmienił się z koloru czerwonego na szary i co jeszcze? Nie wiem. Jak nie wiesz? Jak nie wiesz? Nie znasz instrukcji obsługi? Uderz w dzwona i dołącz do nas. Dołącz do nas. Uderz w dzwona, dołącz do nas. Zostaw łapkę w górę, no i komentarz, a najlepiej jeszcze przekaż informację o tym, że istniejemy dalej. Będzie nam bardzo miło i bardzo nam to pomoże się rozwijać. My, przypominamy, jesteśmy z wami w każdy weekend, jesteśmy też na Facebooku, Instagramie, TikToku, Spotify'u i wszędzie indziej. Rudy Edek postanowił skraść dzisiaj na program, ale Oba się pojawiły. Oba, I Daisy, na chwilkę, ale patrz, i ona ten. go obserwuje, każdy jego ruch. Ona siedzi tam na krześle i obserwuje, No, bo, chodź, misiu. bo nie mogła z nami siedzieć cały odcinek znowu, a on na chwilę przyszedł i o. No to ja mam takie pytanie, no bo wiemy, że ty jesteś ten, co się maluje. To jaki powinien być idealny makijaż? Jak powinniśmy wyglądać w te walentynki, na kolację romantyczną? Wiesz co, z racji tego, że jestem ten, co się maluje, nie? Ten, co się maluje. Ten, co się maluje. No. I To jak mamy się wymalować? makijaże walentynkowe. Wiesz co, w mojej pracy jako makijażysty, co prawda ja nie maluję ludzi, ale uczę makijażu gdzieś tam w pewnym stopniu. Kiedy pracowałem dużo częściej, dużo bardziej, to jakby w mojej przynależności było, żeby robić makijaż na... Tak, zbliża się Halloween, muszę zrobić halloweenowy. Zbliżają się święta, muszę zrobić świąteczny. Zbliżają się walentynki, muszę zrobić walentynkowy, podążając gdzieś tam za trendami albo wyznaczając własne. I wiesz co, jest... nie wiem, jak jest teraz. Naprawdę Czy to ma być ta czerni? nie wiem, jak jest teraz, ale wiem, że na przykład gdzieś tam na przestrzeni lat wcześniej zawsze to serduszko trzeba było jakoś wkomponować. I pamiętam, że na początku one były takie dosyć duże, dosyć wszędzie, czyli na przykład przykładałeś sobie naklejkę z serduszkiem, zamalowywałeś różem dookoła, potem ją odklejałeś, żeby było, wiesz, żeby to serduszko było gdzieś tam wtopione w skórę, albo cienie tak samo różowe ze serduszkami, a potem to się pojawiały już takie coraz mniejsze, coraz bardziej drobne, czy na kresce jakieś takie małe czerwone, czy gdzieś pod brwią, czy coś tam, czy pod oczkiem, jakiś mały dżecik w kształcie serca i to wystarczy. Ale czy jakiś kolor jest narzucony, tak jak wspomniałam, czerni, czy Nie ma. dowolność? Nie ma, bo to wszystko zależy od tego, co będziesz robić, jak będziesz wyglądać, bo wiesz, jeżeli idziesz na fajną kolację do pubu, zjeść frytki i burgera, to zrobisz zupełnie inny makijaż, do zupełnie innej stylizacji, niż jakbyś miała wychodzić sobie gdzieś, wiesz, do restauracji, Już którą trzeba myślałam, bukować pół roku wcześniej. Że powie, że nie wiem, jakieś ciemne, czarne smoki, a i czerwona szmina. Wiesz co, na pewno ciemne oko jest seksowne, zawsze było. Czerwona szminka też jest seksowna, szczególnie, że wtedy jest ten vamp. Vamp jest w ogóle kojarzony z erotyzmem. Nie trzeba robić obydwóch. Można sobie zrobić albo ciemne oko, albo zrobić ciemne usta. Ja jestem ewenementem, bo ja lubię oba, ale nie każdy się dobrze w obu czuje. Ważne, żeby się dobrze czuć w makijażu, bo koniec końców to ty go nosisz, to tobie ma się podobać, ty masz się dobrze czuć. Moim zdaniem najbardziej kobieco będziesz wyglądać właśnie mając czerwone usta, mając ciemne oko, ale nie musisz tego robić. To chciałem po prostu zaznaczyć, że nie musisz. Bardzo dobra odpowiedź. Drogie panie, to już podpowiedź, jak wyglądać 14 lutego. Na paznokciach pewnie będzie królowała czerwień. Na pewno. Ja sama muszę. Czerwień zmienimy na czerwień. No twoja czerwień się błyszczy, może przejdziemy do matowej tym razem. Będzie piękna. My powoli będziemy zbliżali się do końca dzisiejszego spotkania. Było romantycznie. Mam nadzieję, że serduszko wam zapuka porządnie tego 14 Tego wam lutego. życzymy. Niech to będzie piękny dzień wypełniony miłością. Tak po sam kurek. A jeżeli byście byli samotni w walentynki, możecie ten dzień spędzić między nami, tutaj na kanapie, z podcastem. Zapraszamy. Sporo odcinków już jest na naszej YouTube'owej playliście. Zapraszamy. Także możemy wam spokojnie wypełnić. To jest piątkowy wieczór? Piątkowy Piątkowy wieczór.
zapraszamy. Jeszcze raz miłość, jeszcze raz miłości. Miłość Dbajcie milion. o siebie. Miłość milion niech króluje tego dnia. No i co, żegnamy się. Ale najpierw wierszyk. Tak. Nie, Dawaj. Chodź do nas. nie mogę się schylić, po czym Ja mam się kota. schylam. Ja się schylam, tutaj mi się nic nie wyleje, bo nie ma co. Okej. Gotowa? Gotowa. Usiądź z nami. A to może by pan odliczył? Ginger niech odlicza. Co by? Która to była cyfra niby? No dobra, 3, 2, 1. Usiądź z nami, pogadamy, to zostanie między nami. Kochani, dziękujemy wam jeszcze raz z całego serca i do zobaczenia. Nie zapomnij zasubskrybować, bo tak jak mówiłem, 75% z was wraca do nas, To ogląda znaczy bardzo regularnie. dobrze, ale nieładnie, że nie ma subskrypcji. Wraca do nas, ogląda regularnie, ale nie kliknęło jeszcze przycisku subskrybuj, także bardzo was o to proszę i do zobaczenia za tydzień. Poczekaj, ja bym zrobiła serduszko, ale nie mogę z mojej. Daj pół. Ja nie Wyszło? umiem. O, Wyszedł nam ziemniak. O, ja umiem robić tylko jabłko. poczekaj. Albo tak, okulary. tak. O, tak. Kurczę, Ale widzicie jak to jest? XXI wiek. To prosto. I nie ma, bo ja mam tutaj palce, a ty masz z drugiej strony. No to weź drugą może rękę. to. Ja nie mam innej ręki. O, jest serduszko do widzów. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć, pa! Pa! Usiądź z nami, powiem, to zostanie między nami. Podcast między nami. Usiądź z nami, pogadamy, co zostanie między nami. Podcast między nami.